Ok, więc ten materiał wideo jest takim przeglądem newsów tego, co dzieje się w świecie AI. Ten materiał został zrealizowany w formie webinaru dla społeczności mojej, strefy geekwork.pl oraz strefy Pawła Leżocha, czyli strefy przedsiębiorców. Ten materiał opowiada o tym, co dzieje się ciekawego w kontekście nowych zmian AI, jakie są nowe narzędzia oraz w szczególności skupia się na elementach związanych z AI dla B2B. Mam nadzieję, że materiał będzie dla Ciebie interesujący. Zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest UseMe, platforma dla freelancerów do rozliczeń. Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube. No dobra, no to przechodząc do takiego pierwszego pytania, to co w ogóle się na rynku dzieje w kontekście AI, w kontekście zmian, które tam się teraz dzieją, funkcjonują, a dzieje się bardzo dużo i takie pytanie strategiczne, które można byłoby tutaj sobie zadać, to jest pytanie, dokąd to idzie. No i tak naprawdę pytanie jest to bez odpowiedzi, bo nie mamy pojęcia. To, jakie jest tempo teraz rozwoju tych nowych funkcji, nowych narzędzi, jest to po prostu tak przytłaczająco niesamowite, że ja, będąc bardzo mocno wkręcony w temat, siedząc bardzo mocno w środku, nie jestem w stanie często nadążyć za tym, co dzieje się na rynku. To jest równocześnie przerażające, ale też fascynujące, co by nie powiedzieć. Mnie to osobiście też jara i to, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jest dla mnie również pewną taką mobilizacją do tego, żeby się tej technologii cały czas uczyć, bo mnie to też po prostu ekscytuje i mnie po prostu cieszy obserwowanie tego, że coś, co jeszcze do niedawna było elementem science fiction, dzisiaj jest już tak naprawdę codziennością, bo jeżeli chodzi, oczywiście wykres nie jest oparty na żadnych danych, zrobiłem go tylko, żeby zobrazować, tempo mamy wręcz wykładnicze. Gdybyśmy spojrzeli na historię ostatnich kilku lat rozwoju dużych modeli językowych, czy tego, jak one funkcjonują, to tak naprawdę w 2023, 2022, 2020 tam się pojawiała jakaś innowacja w tym temacie raz na kilka miesięcy. No niewiele się tam działo, tak naprawdę najbardziej programiści byli tym tematem podjarani i ekscytowali się tymi zmianami. Natomiast już patrząc tylko na 2025, to tempo to jest co tydzień. To jakby to są codziennie jakieś innowacje, które się tam dzieją i których nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nadążyć i te systemy, które pojawiły się na rynku również jako wzajemna taka konkurencja, czyli ChatGPT, mamy Claude'a, mamy Gemini czy Gemini, mamy po drugiej stronie mamy Groka, mamy otwarte systemy takie jak Olama. Ciekawostka, w 2023, kiedy wychodziła premiera takiego już dostępnej wersji ChatGPT wersji 3.5, to tam były założenia, że ona nigdy nie będzie mówić po polsku, w sensie nikt nie zakładał, że on będzie mówił po polsku. Nagle się okazało, że do dziś nie wiadomo dlaczego, nagle zaczął gadać we wszystkich możliwych językach. Oczywiście ironizuję, upraszczam, drodzy programiści, nie łapcie mnie teraz za język. To oczywiście ogromne uproszczenie, natomiast to było duże zaskoczenie, że wersja 3.5 zaczyna mówić po polsku, mówi tak dobrze, sobie z tym językiem radzi. No a dzisiaj to tempo przybrało już takie tempo zmian, że tak naprawdę nie jesteś w stanie dążyć nawet na tych dużych klockach, czyli tych systemach, które wymieniłem, czy tych firmach, które wymieniłem, za tym, jakie one innowacje wprowadzają, a nie mówiąc o tej masie, dziesiątkach tysięcy nowych rzeczy, która się pojawia w tle, w trakcie, również rozwijając się z takimi aplikacjami. Więc spróbuję Was trochę przez ten proces przeprowadzić, ale niestety to jest taki disclaimer, czy taki półpochron, że to, co mówię dzisiaj, jutro może być nieaktualne, bo zapowiada się, że sierpień będzie miesiącem przełomowym, o czym za chwileczkę. Według Sama Altmana, czyli właściciela, założyciela, co-foundera ChatGPT, mamy takie 4 podstawowe etapy rozwoju tej technologii. To jest takie wąskie IT wąskie AI specjalistyczne do konkretnych rozwiązań, głównie dla branży IT. Takie systemy faktycznie operowały już od wielu ładnych wręcz lat, bo sama technologia uczenia maszynowego, czy właśnie systemów językowych tego typu, to tak naprawdę jest tam lata 60., kiedy algorytmy pierwsze powstawały. Natomiast nie do końca mieliśmy możliwość obsłużenia tej technologii, no bo brakowało nam mocy obliczeniowej, procesorów, masy innych rzeczy. Ostatnie kilka lat to już jest ogromny rozwój i tak naprawdę to w branży IT uczenie maszynowe to tam już powiedzmy wczesne lata 2000, to już tak o tym się mówiło, 2010 to już tak w miarę otwarcie było już sporo ludzi, którzy tego uczyli i ta technologia pojawiła się bardzo mocno w takich profesjonalnych rozwiązaniach. No a teraz dołożyliśmy do tego jeszcze trochę kolejny krok, czyli duże modele językowe, które pozwalają nam komunikować się w wersji takiej codziennej, z poprawnym językiem, takim naturalnym, nie programistycznym i to jest właśnie chatboty, czyli wszystkich tych agentów, których dzisiaj nazywamy właśnie sztuczną inteligencją. To tak naprawdę nie ma nic związanego ze sztuczną inteligencją, gdybyśmy chcieli trzymać się definicji, pod warunkiem, że wiemy, czym jest inteligencja i czym jest świadomość, ale to jest temat na filozoficzną rozmowę. Natomiast co do zasady rozmawiamy z dużymi modelami językowymi, które
które starają się prognozować najbardziej prawidłową odpowiedź. Natomiast to, co się zmienia, to to, że one mają dostęp do narzędzi i są w stanie kooperować z nami, z naszymi narzędziami, z naszymi systemami, tego jak funkcjonujemy, wykonywać za nas konkretne rzeczy, interpretując to, co o nich mówimy na podstawie jakiejś tam statystyki szeroko pojętej. Kolejny etap to AGI, czyli coś, co już jest w dużej mierze samodzielne i tak naprawdę jesteśmy właśnie na tym etapie przejściowym pomiędzy chatbotami a AGI-em, takim bardzo ogólnie rozumianym oczywiście, czyli takiej prawdziwej już jednostki, która może podejmować decyzje, a później mamy Super AGI, czyli taką wersję, w której już naprawdę bez udziału człowieka agenci ze sobą rozmawiają, wymieniają informacjami, produkują te wszystkie rzeczy, tam się bardzo dużo dzieje rzeczy wewnętrznych. Nie mamy pojęcia, co to będzie, czy tam dotrzemy, jak tam dotrzemy, co tam będzie dokładnie się działo. No i dlaczego mówię, że jesteśmy na tym etapie przejścia pomiędzy chatbotami a AGI-em w takim bardzo dużym uproszczeniu? No właśnie dlatego, że stosunkowo niedawno pojawiło się coś takiego, co nazywa się MCP Servers. No i to wymaga takiego wprowadzenia dla wszystkich. Jest to wynalazek firmy Claude, która zrobiła tutaj naprawdę niesamowitą rewolucję, bo chociaż jest to początek technologii, bo tak naprawdę mamy, nie wiem, 2-3 miesiące dostęp do tego typu funkcji, więc tak naprawdę jeszcze nikt nie potrafi się tym posługiwać, jeszcze nikt tego do końca nie rozumie, to cały czas powstaje, ewoluuje, coś tam ogromnego się zmienia i tak naprawdę jesteśmy świadkami takiej niesamowitej rewolucji. Ale co to tak naprawdę jest? W dużym uproszczeniu to jest takie USB dla komunikacji pomiędzy agentami, czatami, chatbotami, a konkretnymi aplikacjami. Wcześniej, żeby coś wykonało coś, to wymagano cały proces. Znaczy musieliśmy wskazać każdej takiej aplikacji, każdej takiej automatyzacji dokładnie krok po kroku, z których narzędzi ma skorzystać, które narzędzia ma wybrać, jak ma dokładnie się nimi posługiwać, jakie dane ma dokładnie pobrać, w jakim konkretnym formacie, w jaki sposób ma je przetworzyć i przekazać dalej. A w bardzo dużym uproszczeniu dzięki MCP działa to w taki sposób, że mamy jakiegoś LLM-a albo MCP klienta, jeżeli mówilibyśmy o rozwiązaniu programistycznym, która po prostu jest podłączona do serwera. Następnie ten serwer MCP bez naszego udziału, wpływu czy decyzyjności, za pomocą API czy odpowiednich queries, czyli odpowiednich zapytań, komunikuje się z danym narzędziem, sprawdza, w ogromnym uproszczeniu, sprawdza sobie całą dokumentację danego narzędzia i dzięki właśnie tym modelom, które tutaj się pojawiają w tych wszystkich niemalże czarnych, niesamowitych, magicznych pudełeczkach, agent sam podejmuje decyzję, z których narzędzi musi skorzystać, żeby wykonać zadanie, które człowiek zada mu w wersji takiej naturalnej, mówionej. Czyli my mówimy do czata: słuchaj, sprawdź mi w kalendarzu, jakie mam wydarzenia w tym tygodniu, i MCP przetwarza to na konkretne komendy, które musi zapytać do kalendarza, odpytuje za pomocą konkretnych funkcji programistycznych i wraca do nas w formie znowu tekstu. Dzisiaj za pomocą MCP możemy podłączyć niesamowite narzędzia, bo możemy tam podpiąć Slacka, możemy tam podpiąć dokumenty, możemy tam podpiąć kalendarze, Asanę, mnóstwo różnego rodzaju aplikacji, tak naprawdę dzieje się to dosłownie w jednym kliknięciu. To znaczy podłączamy, autoryzujemy podłączenie i jeżeli nasz agent ma do tego dostęp, a Claude radzi sobie z tym super, w tym momencie to tak naprawdę już możemy gadać z naszymi narzędziami. I oczywiście hejterzy technologii mówią, że teraz to beznadziejne, no bo żeby spytać kalendarz, co mam w przyszłym tygodniu, to muszę wiedzieć, jak ten kalendarz zapytać, ale przypomnę, że to jest technologia, którą mamy tak naprawdę kilka miesięcy, nawet liczone wręcz w tygodniach, więc wszyscy się tego jeszcze uczymy. Agenci czy systemy LLM-owe uczą się też pracować z MCP, cały czas się optymalizują i poprawiają i tak jak pamiętacie być może takie słynne wideo z tym czarnoskórym aktorem jedzącym spaghetti. Tak, jeżeli kojarzycie, tam te pierwsze wersje generowanych wideo Willa Smitha, który je spaghetti, to było coś totalnie niemożliwego do obejrzenia. Tam po prostu wszystko się stakowało, psuło, funkcjonowało bardzo źle. Ale w perspektywie rozwoju, dzisiaj możemy stworzyć wideo, które jest wręcz jakością kamery filmowej, jesteśmy w stanie złapać wszystkie detale, skopiować całego człowieka, dostosować styl, wszystko się będzie spinało. Kiedyś mieliśmy problem z tym, że generowane wideo miało, 6 palców, teraz już ten problem sobie poradziliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ta technologia ewoluuje. I tym jest właśnie MCP. To jest ta największa gigantyczna zmiana, że za pomocą bardzo prostej konfiguracji możemy za pomocą czata dyskutować z naszymi narzędziami. I to trochę wywala rynek do góry nogami, bo to daje niesamowite możliwości w kontekście łączenia narzędzi pomiędzy sobą. Teoretycznie możemy po prostu wpiąć wszystkie narzędzia, powiedzieć w wersji głosowej czatowi, co ma zrobić i on teoretycznie na ten moment takie zadania wykona. No dobra, to co dzieje się na rynku aplikacji, czyli na rynku tego, co tak naprawdę możemy dzisiaj znaleźć. No i trochę mam takie poczucie, że funkcjonujemy trochę w takiej bańce jak bańce dotcomowej, to znaczy jesteśmy w takiej sytuacji, w której wszyscy jaramy się AI-em
i jest to gigantyczna rewolucja, ale coś, co powtarzałem też na poprzednim webinarze i powiem też dzisiaj, do not overhyped AI agents, czy po prostu AI. Na ten moment jeszcze nie jest to samodzielne, nie jest to tak dobre, jak nam się wydaje. Jest to ogromna rewolucja, na pewno zabierze ludziom pracę. Ja pracując dla niektórych klientów 12-18 godzin miesięcznie jestem w stanie zastąpić 4-osobowy zespół marketingu i robić tą pracę lepiej, szybciej, efektywniej dzięki moim agentom. Natomiast nie zapominajmy, że jesteśmy cały czas na początku tej technologii i wspomniane chociażby MCP, to podstawowa funkcja już tam zostało kilka tygodni dopisane, że znajdują się pewne problemy z bezpieczeństwem, bo wszyscy szybko nie dotrzyli, że to bez sensu. Wdrażamy, weryfikujemy, sprawdzamy, a może się okazać, że tak naprawdę tam podatność na pewne awarie jest znacznie większa, więc nie wiemy. Więc do not overhyped. To jest super narzędzie, to jest niesamowita technologia, to jest coś spektakularnego, ale jesteśmy na początku rozwoju tej technologii cały czas. No dobra, no to co dzieje się dokładnie w tych tematach? No to być może słyszeliście o tym, że ChatGPT w zeszłym tygodniu wypuścił wersję agenta i oni mają zupełnie, totalnie inne podejście do agentów niż wszystkie poprzednie ekosystemy. Chodzi o to, że nasz agent tutaj tak naprawdę w momencie, kiedy zadajemy mu zapytanie, czyli prosimy go o wykonanie jakiejś konkretnej rzeczy, to on nawet wyświetla taki komunikat, że w tym momencie uruchamia dla nas maszynę. I dokładnie tak to wygląda w wersji czatu, że on po prostu uruchamia coś, co wygląda jak nasza przeglądarka i wykonuje dla nas działania. Ja poprosiłem go na przykład o znalezienie najnowszego artykułu na moim blogu i zostawienia komentarza. Do tego stopnia, że był w stanie obejść captcha, co jest odrobinę przerażające. To znaczy był w stanie zaznaczyć nie jestem robotem, zaznaczając to jako robot, co jest spektakularnie dziwnym uczuciem, że tak naprawdę no, to, co miało zabezpieczać nas przed AI-em już zostało złamane. I to prawda, na razie jest to bardzo spokojnie, źle działające narzędzie, do tego stopnia, że no, wykonanie takiego komentarza zajęło mu tam chyba 9 czy 12 minut. On najpierw zastanawiał, gdzie jest mój blog, który artykuł jest najnowszy, na blogu nie było daty, więc musiał sprawdzić, sam zadał zapytania do Google'a, zweryfikował, co tam dokładnie dzieje się w środku. No i tam cały proces tak naprawdę był przetwarzany, przerabiany, nim doszliśmy do tego, żeby napisać komentarz na 100 znaków, nie? Ale pamiętajmy, to jest coś, co jest udostępnione kilkanaście dni temu i jak każde narzędzie tego typu, pokazane jako pierwsze, robi ogromną rewolucję, natomiast no, żeby ono działało dobrze i funkcjonowało prawidłowo, to jeszcze chwilę nam zajmie. Ale prawdopodobnie, patrząc na testy, które dzisiaj znajdujemy w internecie, to bardzo szybko dojdziemy do takiego etapu, w którym powiemy, drogi czacie GPT, głosowo, słuchaj, jest sprawa, znajdź mi na Allegro bułki, chleb i szynkę, zakup mi do paczkomatu i on będzie w stanie faktycznie wejść na stronę Allegro, zalogować nasze dane. Nie mamy na razie totalnie jeszcze pomysłu, jak przechowywać tam, przynajmniej ja nie znam takiego pomysłu, jak przechowywać tam dane, jak przechowywać tam informacje o hasłach, danych karty i żeby to było zabezpieczone i bezpieczne. I głupio byłoby tam te dane podawać, ale jak wynajdziemy sposób na zabezpieczenie tych danych, to niewykluczone, że w ten sposób będziemy tam właśnie funkcjonowali. Czyli, że dajemy naszemu agentowi na tyle samodzielność i on na przykład w kontekście tego komentarza po prostu zadał mi takie pytanie, czy akceptuje treść komentarza i po moim kliknięciu tak, po prostu opublikował artykuł, ten komentarz, on faktycznie na moim blogu się pojawił. Więc ten agent funkcjonuje trochę na podobnej zasadzie jak MCP, który dalibyśmy tam dostęp do Chroma, do przeglądarki, czy do jakiegoś Brave'a, czy innych tego typu rzeczy, ale na takim poziomie bardzo autonomicznym. Przeskakując na trochę do innego tematu, co zadziało się na rynku branżowym, to nie wiem, czy znacie Notebook LM. Tu będzie wideo, pewnie będzie z głosem, to wam też puszczę, zaraz wyjaśnię, co to jest. You can now make video overviews in Notebook LM. The AI host will pull in images and diagrams from your documents and create new visuals to help illustrate points. They're available now in English and coming soon in more languages. Okay, let's dive into the wild world of surrealism. What better way to kick things off than with Salvador Dali's Illumined Pleasures from 1929? And check out this piece from Rene Magritte. Okay, so to really get where surrealism came from, let's hit the highlights on a quick timeline. Wyjaśniając, więc co do zasady, funkcje związane z notebookiem LM od Google'a, bardzo polecam to narzędzie, ono jest przegenialne, jeżeli na przykład macie firmę, która ma jakieś instrukcje, jakieś dokumentacje, takie rzeczy nietajne, nie? Na przykład ja mam jednego takiego notebooka, do którego jak znajduję instrukcje, to po prostu tam wrzucam. Notebook pozwala bardzo dokładnie analizować te dane, które mu wrzucimy i odpowiadać nam z konkretnym źródłem. To znaczy ja, jeżeli go tam spytam na przykład, słuchaj, mam tam odkurzacz Samsunga, zapchał mi się, co powinienem zrobić, to on sprawdzi w tej konkretnej instrukcji, odwoła się do konkretnej strony internetowej i mi to podsumuje i streści. Natomiast ta funkcja uczenia się jest bardzo mocno i ciekawie rozwijana, ponieważ aktualnie to, co można tam zrobić, to na przykład
zrobić sobie formę podcastu. Istnieje nawet narzędzie, które pozwala do tego podcastu wejść, czyli wrzucamy jakiś materiał edukacyjny, książkę do biologii, strzelmy sobie, on na tej podstawie robi nam indywidualny podcast z indywidualnymi głosami, które rozmawiają w języku polskim i jest to coś naprawdę niesamowitego. A kolejnym krokiem jest to, że on może teraz generować również podsumowanie wideo, czyli tak naprawdę opowie nam w formie 15-minutowego materiału, tłumacząc dane zagadnienie. To znaczy, że będzie wylew tego typu treści edukacyjno-pseudoedukacyjnych na YouTubie również. I między innymi właśnie dlatego YouTube ogłosił, że treści generyczne tworzone przez sztuczną inteligencję będą niemonetyzowalne, to znaczy, że nie da się na nich zarabiać na reklamach, co wydaje się być kontrowersyjnym ruchem, ale równocześnie w jakiś sposób zrozumiałym, że takie treści można generować po prostu masowo w nieskończonej ilości, żeby uniknąć tego typu spamu. Skoro to się nie opłaca, to prawdopodobnie część osób takich działań po prostu nie podejmie. Więc po co, w którą stronę to idzie? No więc tworzymy coraz bardziej zamknięte ekosystemy, które służą edukacji, zapamiętywania informacji, szeroko pojętych RAG-ów, czyli takich baz wiedzy, które są coraz bardziej dobre, specjalistyczne i z którymi możemy na różne sposoby rozmawiać, więc uczenie się dzisiaj bardzo mocno się zmienia. A skoro przy tym jesteśmy, to dosłownie dzisiaj uruchomiona została wersja ChatGPT w wersji Ucz się. Jak widzicie, na samym dole można kliknąć Ucz się, tak jak mamy nabór narzędzi tryb agenta, czy research głęboki, czy cokolwiek innego, to pojawi się nowa opcja Ucz się. No i co do zasady, ten Ucz się został stworzony w taki sposób, żeby trochę mieć do tego inne podejście. To znaczy, ja już od dawna korzystam z tej formy ChatGPT, czyli takiej nauki konwersacyjnej. To znaczy chodzi o to, abyśmy w sposób aktywny mogli się uczyć z czatem, a nie tylko uzyskiwać dobre odpowiedzi. No bo mówi się o tym sporo w badaniach naukowych, że aktualnie posługiwanie się czatem GPT, szeroko pojętym, upraszczam tutaj, mając na myśli wszystkie chatboty, bardzo mocno zabija w nas krytycyzm i bardzo mocno ogranicza naszą zdolność do samodzielnego myślenia, no bo dostajemy gotową odpowiedź. Więc tryb Ucz się ma być taką bardziej formą rozmowy z nauczycielem. I to nie jest tak, że dajemy pytanie, dostajemy odpowiedź, a raczej prowadzi nas przez konkretny materiał, zadaje nam pytania, podpowiada, często to jest na rozgrzewkę, żeby też sprawdzić stan naszej wiedzy. Trudne rzeczy dzieli na takie mniejsze kawałki, porcjuje je, ażeby łatwiej było im zrozumieć. W dowolnym momencie może nam dopowiedzieć, w ciekawy sposób wejść do tego tematu troszeczkę głębiej. Opal od Google'a to taka nowa technologia, która jeszcze w Polsce nie jest dostępna, ale widziałem sporo testów i przez VPN-a się tam gdzieś podpiąłem do user testów. Ma to działać właśnie na takiej zasadzie, że piszemy mu, co chcemy zrobić i on na tej podstawie pisze nam małą aplikację, z której później możemy korzystać z podpiętymi konkretnymi narzędziami. Funkcja jest jeszcze nowa, jeszcze się rozwija, ale alternatywa do tego, czyli string.com, to jest taki serwis, który pozwala bardzo łatwo tworzyć agentów opartych na sztucznej inteligencji. I co ciekawe, najciekawszym modelem, przed którym stoimy, jest to, że nie jest problemem stworzenie agenta, tylko wymyślenie, gdzie go zastosować, albo świadomość, jakie mają swoje ograniczenia. I to jest taka najciekawszy temat, przy którym istniejemy. Kiedyś, żeby wejść w temat, porównam to do takiego prostego motywu. Kiedyś, żeby zrobić stronę internetową, trzeba nauczyć się CSS-a, HTML-a, mnóstwo mieć rzeczy w głowie, pamiętać te wszystkie układy itd. Później poszliśmy w kierunku gotowych systemów typu CMS, typu WordPress, które nagle zaczęły nam optymalizować pracę z tekstem, zaczęły mnóstwo funkcji budować za nas. Nadal to było schematyczne i nadal wymagało jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby to działało, funkcjonowało i rozwijało się bardzo dobrze. No a teraz zrobiliśmy ogromny progres, ogromny skok do przodu, to znaczy weszliśmy w taki etap, w którym komunikowanie się z narzędziami programistycznymi może odbywać się poprzez język taki bardzo naturalny, taki bardzo swobodny, który nie wymaga żadnej programistycznej wiedzy. I oczywiście to jest cały czas jeszcze początek tej technologii, ta wiedza nadal się tam przydaje, ale jeśli mamy mówić o tym, w którą stronę to pójdzie, no to widać to bardzo mocno, że tworzenie agentów, czy w ogóle tworzenie takich skomplikowanych systemów jest coraz łatwiejsze, co nie oznacza, że jest rozsądne, aby je robić, ponieważ nadal te narzędzia mają swoje ograniczenia i nadal można nam sobie zrobić krzywdę. Z ostatnich miesięcy to jest taki ciekawy case, kiedy właśnie jeden z takich agentów skasował główną bazę danych klienta przez przypadek i się sam do tego w końcu przyznał agent, że po prostu spanikował, dokładnie takiego sformułowania użył i skasował całą bazę danych, bo źle zaimplementował rozwiązania. No oczywiście tam powinien być human on loop, czyli ktoś tam powinien taką decyzję podjąć, dano mu tam troszeczkę za dość szeroką pozytywność. Ok. Z ogromnych zmian. Google testuje coś takiego jak Google AI Mode. To oznacza, że być może coś takiego jak wyszukiwarka, którą dzisiaj znamy, a co za tym idzie również Google Search, przestanie istnieć w takiej formule. Ilość zapytań widoczna po ilości klików dramatycznie spada. Jest to związane z tak zwanym zero-klikiem, czyli już dzisiaj wiele ludzi korzysta z Google'a w taki sposób, że zadaje zapytanie i odpowiedź, którą dostaną w formie podsumowania od
Gemini im całkowicie wystarcza. Natomiast no, Google poszło już dalej, czyli testuje taki AI mode, w którym po prostu w momencie, kiedy zadajemy jakieś konkretne zapytanie, to dostajemy spersonalizowane wyniki w formie nie już linków, tak jak kiedyś mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery linki płatne, później jakieś linki kolejne, tylko tak naprawdę już samo podsumowanie, samą esencję z zero klikiem. No i to jest bardzo ciekawe i tworzy mnóstwo ciekawych problemów. Przede wszystkim branża SEO potencjalnie w takiej formule, jak dotychczas ona była znana, umiera. Wraca coś, co nazwalibyśmy dobrym PR-em czy dobrą rozpoznawalnością. Trochę nie do końca wiemy, co w tym black boxie się dzieje, w związku z czym nie wiemy, jak Google czy ChatGPT, czy podstawowe rzeczy będą kwalifikowały jakość tych treści, wyświetlały tutaj te treści wysoko, czy czego akurat, a nie inne. Najprawdopodobniej w dużym uproszczeniu no Google ma na tym jakiś pomysł, żeby tutaj też zacząć zarabiać na płatnych linkach, żeby te informacje tutaj umieszczać. ChatGPT też już zapowiedział, że będzie takie spersonalizowane wyniki sprzedawał, no bo ma już bardzo dużo danych o swoich użytkownikach, a dane to ropa XXI wieku i są tam jakieś pomysły monetyzacji tego typu elementów, ale jeszcze nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądało. Natomiast to jest ogromna rewolucja. To oznacza, że coś, do czego byliśmy przyzwyczajeni przez wiele, wiele lat, czyli do takiego klasycznego formatu reklam typu Google Ads, czy pozycjonowania, tak naprawdę przestaje mieć znaczenie. Kolejna aplikacja, która jest niezwykle ciekawa, już funkcjonuje w Polsce, to Google Flow. Google Flow to nakładka na Veo 3. Veo 3 to system, który pozwala na tworzenie filmów. Przy czym w Veo 3 możemy wpisać mu po prostu pytanie, utwórz mi wideo i on na tej podstawie zrobi 8-sekundowy materiał wideo. I właściwie kropka, i właściwie tyle. Natomiast Flow pozwala tworzyć materiały znacznie dłuższe i w dodatku tworzyć je w taki sposób, że może je tworzyć na podstawie dosłownie jednej klatki. To znaczy to, co widzicie teraz, tego agenta AI, który analizuje rozmowy handlowe mojego, to zrobiłem sobie z Sory, czyli z ChatGPT, taką po prostu ikonkę. Taki sobie malutki elemencik, który chciałem wykorzystać na stronie. No, wrzuciłem go do Google Flow, na podstawie tylko tego jednego odpega, on był w stanie, tu wrzuciłem w formie GIF-a, wykonać całą animację kilkusekundową, w której on się porusza, zastanawia, gdzieś tam sięga po telefon, a następnie za pomocą Google Flow, dodając mu kolejne klatki, jestem w stanie przygotować cały film, który tak naprawdę krok po kroku ten bohater mógł gdzieś chodzić, mógł gdzieś się spotykać, robić inne rzeczy, ale równocześnie pamiętajmy, że no, to jest najgłupszy możliwy przykład, bo wrzuciłem mu jakiegoś takiego JPEG-a tylko po to, żeby pokazać, jak to może funkcjonować, ale możemy tam wrzucić materiał z Veo 3, czyli nagrany całkowicie materiał, jak widzieliście pewnie takie vlogi na przykład Yeti albo tego typu rzeczy, które gdzieś tam funkcjonują w internecie, no to za pomocą Veo 3 właśnie można taki materiał z Flowem wytworzyć z utrzymaniem tej samej postaci. Czyli możemy tak naprawdę całego vloga, cały materiał edukacyjny poprowadzić przez taką postać, która nie istnieje. Więc kierunek jest naprawdę niesamowity. A propos jeszcze nowości tego, co dzisiaj na rynku, istnieje taka aplikacja jak NewPay. Ona w Polsce nie istnieje w ogóle, tak naprawdę istnieje generalnie w RPA i oni wdrożyli tego typu system właśnie oparty na agentach AI do Immigration and Citizen Service Authorization, czyli do automatycznej weryfikacji dokumentów wizowych. I to jest coś, co jest ogromną zmianą, bo to narzędzie w tym NewPayu weryfikuje dokumenty wizowe, tak jak paszporty, zdjęcia, bilety, listy wsparcia, wszystkie te rzeczy, które są związane i dzięki temu, że ma też analizę kontekstową, to jest w stanie ocenić prawidłowość tych dokumentów, zgodność z wszystkimi elementami prawnymi i przetworzyć wniosek w ciągu zaledwie kilku minut, czyli wniosek wizowy, na przykład wpuszczenie do kraju, czy udostępnienie jakichś dodatkowych praw, czy możliwości, no jest dostępne w ciągu zaledwie kilku minut. To jest naprawdę ogromna zmiana i to już działa, to już funkcjonuje. Kraje w Afryce z tego korzystają, z tego NewPaya w wersji tej do weryfikacji dokumentów, no bo to jest coś, co dzisiaj dokumenty wizowe wcześniej trwały miesiącami, jeśli nie tygodniami, żeby je przetworzyć, zastanowić się i tak dalej. Natomiast NewPay z tą wersją AI jest w stanie obsłużyć ponad 1000 aplikacji dziennie. O ChatGPT w wersji 5.0 już dzisiaj troszeczkę zapowiedziałem, potem 2-3 zdania więcej. Mówi się o tym, że na przełomie sierpnia i września ChatGPT w takiej wersji 5.0 się pojawi na rynku. Sam Altman powiedział o tym, że no, ma takie poczucie, że to jest projekt Manhattan, że spuszczą bombę atomową na rynek. I to jest coś bardzo przytłaczającego, bo to będzie na pewno multimodalny system, który potrafi obsłużyć głos, audio, wideo we wszystkich możliwych formatach. No i trochę nie wiemy do końca, w którą stronę to pójdzie. Może to być właśnie ten moment, w którym dokona się kolejny przełom. Trzeba przyznać, że tak to bardzo mocno widać, że ChatGPT często zostaje na chwilę w tyle
i nagle robi taki skok, w którym konkurencja nie może się znowu przez kilka kolejnych tygodni pozbierać. Czy tak będzie w wersji 5.0? Nie wiadomo. Mnie trochę to ekscytuje, że jest tak duża rywalizacja na tym rynku, że firmy biją się pomiędzy sobą, między Cloudem, Anthropiciem, Gemini'em i tak dalej, że tam jest taka ciągle zażarta trochę konkurencja. No bo służy to nam jako konsumentom, te narzędzia są coraz szybsze, coraz lepsze, coraz ciekawsze, coraz więcej mogą robić, ale równocześnie niezmiennie pozostaje to trochę przerażające. No dobrze, to teraz przechodząc do tej drugiej części, to znaczy do zastosowań B2B. No i teraz podczas ostatniej jedynej konsultacji pojawiło się tego pytanie, więc uważam, że jest to bardzo istotne. Może dla części z Was będzie to oczywista oczywistość, ale chciałem o tym powiedzieć. Jaka jest różnica między chatbotem a agentem? Więc co do zasady, wersja chatbotowa, nawet jeżeli nie tam mówiłem na samym początku, ma bardzo ograniczone dzisiaj możliwości. To znaczy, że tak, teoria martwego Google Meeta. W momencie, kiedy mamy chatbota, rozumianego jako agenta, z którym możemy rozmawiać, czyli ChatGPT, Clouda Anthropica, jakiegoś lokalnego olamy, to co do zasady rozmawiamy z nim na jednym czacie, on interpretuje informacje, które mu dajemy i ma bardzo ograniczoną możliwość działania. Przede wszystkim pewnie zauważycie ostatnio, przynajmniej ja to mocno zauważam i moja teoria jest taka, że ChatGPT robi tak za każdym razem intencjonalnie, kiedy musi przeżyć. Znaczy na przykład ChatGPT, kiedy z niego korzystam, a korzystam nałogowo każdego dnia z wszystkich tych systemów, coraz bardziej uogólnia odpowiedzi, coraz one są mniej konkretne, coraz mniej chętnie korzysta z searchu w internecie i tak dalej, i tak dalej. I każdorazowo zauważyłem tego typu prawidłowość, a to są działania empiryczne niepotwierdzone żadnymi danymi, że po prostu wygląda tak, jakby ChatGPT przesuwał moc obliczeniową na maszynę i deletował te tańsze zapytania, żeby mieć tą moc obliczeniową w innym miejscu. Natomiast chociaż ChatGPT ma teraz pamiętać o nas znacznie więcej informacji, to nadal ma on bardzo ograniczone działania. Nawet jeżeli nauczy nas trochę, czy w Cloudie damy mu artefakty, czy w Gemini'u napełnimy informacjami o nas, to nadal nie jest to końcowa wersja tego, jak to może być skonstruowane. To znaczy, nawet jeżeli podepniemy tam MCP, on może komunikować z tymi narzędziami, to nadal trzeba wiedzieć, co ma dokładnie zrobić. I praktycznie każdorazowo zaczynamy dzień, czy zaczynamy proces dokładnie w tym samym miejscu, czyli w punkcie 0. Mówimy mu, słuchaj, z pomocą MCP sprawdź w Stripe XYZ, następnie przekaż te rzeczy do XYZ. I to jest możliwe dzisiaj do wykonania w Cloudzie wersji desktop. Spokojnie tego typu działania możemy wykonać, czyli on sprawdzi nam wszystkie płatności, podsumuje je i doda tabelki. Ale to każdorazowo trzeba wykonać ręcznie. Natomiast agenci czy agenty, mówiąc poprawną polszczyzną, to tacy głupi starzyści, w cudzysłowie, wykonują bardzo czynności i oni mogą wykonywać czynności w zależności od tego, jak chcemy, żeby one funkcjonowały. Na przykład na zawołanie, to znaczy, że kiedy ja potrzebuję mojego agenta do pisania artykułów na blogu, to po prostu go uruchamiam, napisz teraz. W tym momencie ma tam całą procedurę do wykonania, jak taki głupi starzysta, który idzie pokornie tutaj, otwiera szufladę, wyciąga stąd długopis, idzie do drukarki, wyciąga kartkę papieru, kładzie kartkę papieru, pisze długopisem, całą stronę zapisuje, przekazuje na biurko do mnie do sczytania, że ja powiem, że jest OK, no to starzysta bierze i publikuje na blogu. Nie tak w dużym proszeniu mogliśmy w ten sposób to sobie zrobić. Więc on może działać na zawołanie, kiedy mamy taką potrzebę, pójdź i zrób teraz. Pod warunkiem, że mu jasno powiedzieliśmy do kawy, jaką kawę lubimy, ile ma być mleka, ile ma być cukru i dokładnie dostawić, to ten starzysta taką pracę wykona. Ale niektóre z tych elementów mogą działać dokładnie w ten sam sposób, ale autonomiczny sposób na działanie. Na przykład jeden z moich agentów, oparty na bazie wektorowej, nakarmiony wiedzą o mnie, o moich założeniach, o moim sposobie komunikacji, moich artykułach na blogu, moimi książkami, jest w stanie w niesamowity sposób odpisywać na maile. Czyli jestem w stanie zautomatyzować cały proces odpisywania na maile. Jednego z takich agentów wdrażałem właśnie stosunkowo niedawno w hotelu oraz jeszcze u jednego klienta, gdzie faktycznie tych zapytań jest bardzo dużo i po prostu agent, kiedy przychodzi nowa wiadomość, ją przetwarza, weryfikuje z bazy wiedzy, przygotowuje propozycję odpowiedzi, jeżeli treść jest zgodna z prawdą. Agent może też działać cyklicznie i na przykład wykonywać pewne czynności w momencie, kiedy my śpimy albo kiedy nas tam nie ma, na przykład o północy. No i teraz pomimo tego, że chatboty mają dzisiaj możliwość łączenia się z MCP, to nadal są możliwości. Nie wszystkie narzędzia dały jeszcze MCP, nie wszystkie jeszcze przygotowały ten port USB, do którego można byłoby się podłączyć. Natomiast dzięki agentom, dzięki zapytaniom HTTP request, dzięki API, czyli takiej powiedzmy starszej, w cudzysłowie ogromnym technologii, możemy łączyć i integrować są tysiące narzędzi. Niektóre automatyzacje moje wykonują się pół godziny. To są naprawdę gigantyczne rzeczy, które przetwarzają masę ogromnych danych. No i te rzeczy działają coraz lepiej, coraz szybciej, coraz łatwiej. Agenci mogą też mieć dostęp do MCP, mogą sami podawać, mogą
automatycznie działać, żeby wiedzieć, co dokładnie zrobić. I to jest coś naprawdę niesamowitego, ale agenci mogą właśnie przede wszystkim działać w taki sposób zautomatyzowany. Jak prosty przykład zaraz pokażę, czyli agent do faktur. Jeżeli w waszej firmie są dziesiątki czy setki faktur, jest tam częsta recepcjonistka czy sekretarka, która odbiera te maile, sprawdza faktury, sczytuje te faktury, dodaje do Excela, byśmy mieli kontrolowania budżetu firmowego, a do jakiegoś programu księgowego typu Nextpro, czy tam sprawdza stany magazynowe, czy poprawia jakieś rzeczy, no to jest bezsensowna praca, bo agent do takich faktur na ten moment już praktycznie się nie myli. Nawet przy fakturach, które są screenem czy zdjęciem, jest w stanie w wszystkich przypadkach, ale w większości przypadkach poradzić sobie świetnie. Robert, podeślę zapytanie, super, chętnie odpowiem. Zaraz też jak wygląda współpraca ze mną. Więc tego typu agent najprościej działa w taki sposób, że tworzymy mu skrzynkę mailową zatowaną faktury małpa, nazwa naszej firmy i od dzisiaj wszyscy pracownicy, wszystkie osoby, wszyscy dostawcy wysyłają faktury na ten konkretny adres mailowy i od tego momentu nasz agent w momencie, kiedy pojawi się taka wiadomość, jest w stanie sczytać treść tej wiadomości, zastanowić się, czy jest tam faktura, jeśli jest tam faktura, to sprawdzić, co to jest za faktura, od którego podwykonawcy, dodać go do dowolnego miejsca, zinterpretować rodzaj wydatku, czy rodzaj zakupu, czy w ogóle, czy jest nasza faktura, czy kogoś faktura. Jest w stanie cały ten proces wykonać obliczeniowy, pomyśleć o tym, co to za faktura dokładnie jest, a następnie wykonać cały proces, który możemy uznać dalej. Na przykład właśnie dodać do Excela razem z kategorią, co to jest za produkt. A może dodać nam to do właśnie stanu magazynowego. Może nam, i tu też jest ciekawa wersja właśnie Human Loop, znaczy agent dokonuje pobrania maila, czytania zawartości faktury czy dokumentacji, przystosowania tego do wykonania i następnie wyświetla się użytkownikowi. Faktura, tu są dane, czy chcesz takie dane wprowadzić, klikamy i dopiero wtedy proces idzie dalej, jest realizowany właśnie w formie na przykład dodania do programu księgowego, czy wstawienie na tej podstawie faktury, dokumentacji, dodanie do staku magazynowego, czy cokolwiek innego, co może być wykonać. Jeden z bardzo ciekawych agentów jest również agent RAG. RAG to jest taki skrót od budowania agentów opartych na bazach wiedzy. I kiedy budujemy taką bazę wiedzy, to ją można później wykorzystać do niesamowitych rzeczy. I ja osobiście na Google Drive działa najłatwiej, odpowiadając na pytanie Kamila. W ogóle wszystko z systemie googlowskim jest po prostu bardzo łatwe, bardzo intuicyjne. Natomiast jeśli chodzi o agentów typu RAG, to jest spektakularne narzędzie. Znaczy raz, jeżeli mamy tam trzy możliwości tak naprawdę, gdybyśmy chcieli być bardzo precyzyjni. Możemy napełniać go wiedzą, która jest często zmienialna i zmusić naszego agenta, żeby kiedy dostanie zapytanie, to każdorazowo przejrzał całą bazę wiedzy. I jest to nieoptymalne. Można dostawać trochę lepsze ekosystemy, jeżeli nasze dane często się nie zmieniają. Znaczy są to jakieś stałe dokumentacje, są to jakieś właściwości fizyczne produktów, czy określone sposoby postępowania, czy określone sztywne cenniki, to zoptymalizowanie tego do bazy wektorowej powoduje, że agent jest w stanie tam błyskawicznie łączyć te fakty ze sobą właśnie w zasadzie wektorów. W takim dużym uproszczeniu rozumieć, co w tej bazie jest, łączyć sobą je logicznie i spinać, która informacja z której wynika. I na tej podstawie tak stworzona raz dobrze baza wiedzy, czy stale aktualizowana baza wiedzy, staje się jednym z największych zasobów wewnętrznych firmowych i to jest jedna z najczęstszych rzeczy, które proponuję dla klientów, żeby wdrożyć. Trochę LM to robił, tak? Czyli nakarmiamy to danymi i on jest w stanie sobie tam, co w środku jest. Ale zbudowanie takiej bazy wiedzy na jednym ekosystemie powoduje, że później tych agentów możemy do tej bazy wiedzy podpinać. Czyli mamy jedno fizyczne stworzone miejsce, w którym są informacje. I tak jak wspomniałem, to może być po prostu forma przeszukiwania plików, nawet na dysku. Każdy zaraz czytać wszystkie pliki, sprawdzić, tam jest, na tej podstawie udzielić odpowiedzi. Może to być baza wektorowa, czyli taka, która jest raczej sztywna, raczej ją aktualizować, przynajmniej na ten moment, i raczej jest nakarmiona stałymi informacjami. Może to być na przykład też baza, nie wiem, w MSQL-u, czy w jakimś Notion na przykład w bazie, czy w jakimś Excelu nawet, w którym jest pytanie, odpowiedź i wtedy on sobie tam też bardzo łatwo z tymi dokumentami radzi. Ale to raczej przy mniejszej ilości danych. Jedną z innych ciekawych rzeczy to jest zastąpienie działu legal. I to jest taki agent, który może nawet weryfikować całą korespondencję, oczywiście przy zachowaniu pewnego bezpieczeństwa, i weryfikować na przykład dokumenty. To znaczy, jeżeli mamy nową umowę w firmie, którą musimy sczytać, to wcześniej dział prawnego, dział prawny to sczytał, mniej lub bardziej pominął lub zapomniał o pewnych elementach. Natomiast jeżeli mamy znowu taką bazę wiedzy, wiemy w jaki sposób te dokumenty mamy nas zabezpieczać, na co się zgadzamy, a na co nie, to tak naprawdę możemy zrobić bardzo jeżeli przychodzi jakaś nowa umowa, jakaś NDA lub cokolwiek innego, to on może tak naprawdę bardzo szybko nam te dokumenty sprawdzić, czy one są zgodne z naszym standardem pracy i czy go nie naruszają. Ale równie dobrze możemy go też podpiąć do komunikatorów wewnętrznych firmowych i teraz tu wchodzimy w bardzo miękką przestrzeń, albo nasze skrzynki. Agenci z definicji są neutralni emocjonalnie i oni nie będą tutaj sczytywali tej
wiadomości, ale możemy tam ustawić alerta, który w momencie, kiedy mamy takie skrzynki firmowe, może sprawdzać, czy na przykład gdzieś na tych mailach nie dochodzi do naruszenia NDA-ki czy jakiejś tajemnicy handlowej. A tutaj ciekawostka z mojego własnego doświadczenia. Jakieś 11 lat temu, 12 lat temu pracowałem w takiej bardzo dużej agencji marketingowej, w której okazało się, że handlowiec, chcąc budować sobie bazę, w Excelu wysyła sobie bazę kontaktów firmowych, klientów, swoich potencjalnych, historycznych klientów i przesyła sobie Excelem. Codziennie na koniec dnia pracy wysyła tego Excela do siebie do domu, w domu sobie tam dodaje jakieś rzeczy do tego Excela i odsyła je z powrotem, nie? Możecie być zaskoczeni, jakie rzeczy dzieją się na waszych skrzynkach mailowych waszych pracowników. No i znowu taki agent, który neutralnie szuka pewnych słów kluczowych na komunikatorach, czy właśnie na mailu, czy jakichś innych narzędziach, plikach, jest w stanie szukać takich prawidłowości i w razie czego robić po prostu alerty, że coś tam gdzieś któryś z takich pracowników przekracza jakieś oczekiwania, czy robi coś niewłaściwego i potencjalnie trzeba by się temu było przyjrzeć bliżej. Chodzi o zabezpieczenie danych, nie chodzi znowu o inwigilację, a bardziej o to, żeby zachować takie bezpieczeństwo danych, nie? Inną ciekawą rzeczą, nad którą pracuję właśnie teraz na takie potrzeby, to jest taki ghost negocjator, czyli agent, który dzisiaj na żywo z nami też jest mój agent i tu widzę, że tych agentów kilku z nami jest, którzy robią sobie transkrypcje, którzy robią podsumowanie, którzy weryfikują zawartość tego, co dzieje się na takich spotkaniach i to jest też jedna z takich fajniejszych rzeczy, które można wdrożyć. Ja osobiście wszystkie spotkania, które mam, zawsze dbam o to, żeby ten agent ze mną tam był, bo dzięki temu mogę się do tego odwołać, mogę je sobie sprawdzić. No i taki agent, który dokonuje analizy rozmów handlowych jest już dzisiaj często, nawet jeżeli mamy tam VoIP-a, mamy jakiegoś CRM-a, mamy gdzieś te rozmowy przez handlowców prowadzone, no to można stworzyć bardzo prostego agenta, który każdą rozmowę, czy to na Teamsie, czy to na Google Meetie, czy to telefoniczną rozmowę łapie, robi transkrypcję, wrzuca do bazy danych, a później mamy menadżera, na przykład agenta, którego menadżer może spytać: słuchaj, mamy 5 handlowców, jestem ciekaw, który z moich handlowców miał najbardziej rokujące rozmowy w tym tygodniu, które tam rozmowy są ciekawe i gdzie są największe szanse sprzedażowe i on jest w stanie w tych rozmowach je zweryfikować, sprawdzić i podpowiedzieć menadżerowi, jaka jest jego zdaniem prognoza sprzedaży na dany tydzień, jakimi słowami kluczowymi posługiwali się ludzie w tych rozmowach i są to naprawdę rzeczy spektakularnie ciekawe i spektakularnie fajne. I naprawdę robią tam ogromną robotę. Oczywiście równie dobrze po takiej rozmowie handlowiec może dostać taką analizę tego, co powiedział dobrze, co powiedział źle, może to się aktualizować od razu w CRM-ie. Taka informacja może wysłać się podsumowanie mailowe lub na podstawie tej rozmowy, czyli zamiast trenera sprzedaży mamy bazę wiedzy, jak chcemy sprzedawać, jaki jest standard naszej pracy, jak sprzedajemy nasze usługi, a taki agent później sprawdza, czy taki pracownik na przykład w branży medycznej, na przykład w kontekście dużych klinik, czy tam został wykonany proces. Teraz chcę się podzielić z Wami też taką totalną innowacją, totalną ciekawostką. Trafiłem na to stosunkowo niedawno. Istnieje 10 badań, między innymi na MIT z 2023. Badania naukowe oraz kilka artykułów, które mówią o tym, że na podstawie języka używanego przez danego pracownika, na przykład długości wysłanych wiadomości, czasów odpowiedzi, ilości zaangażowania na spotkaniach online czy innych tego typu rzeczach, jesteśmy w stanie zaprognozować statystycznie odejście takiego pracownika. I mamy na to sporo danych, bardzo sporo informacji. No i teraz jesteśmy w stanie stworzyć takie na tej podstawie, jest w stanie tym rzeczom się przyglądać, jest w stanie te dane weryfikować i na przykład roli podsuwać taką informację, że jest tego typu osoba, która w taki, a nie inny sposób się zachowuje i potencjalnie jest to osoba, która może mieć jakieś problemy, może wymagać jakiejś aktywności menadżera czy kogoś, kto mógł się tą osobą zająć. To jest przeciekawa rzecz. I dzieje się to teraz już na rynku bardzo mocno. Oczywiście na razie nie mamy tam jeszcze jasnych mechanizmów, w którym momencie agent miałby takie decyzje podejmować i co jest dokładnie taką informacją, to wymagałoby jakiejś tam dalszej implementacji, ale AI i analizę danych, nie chciałem mówić o takich oczywistościach, czyli na przykład agent AI-owy, który jest nakarmiony naszą wiedzą, jakiego pracownika szukamy, ma informację o tym, kogo szukamy i na podstawie CV-ek po prostu przeszukuje tego typu CV-ki i rekomenduje pracowników. Ja sam z tego korzystam. W momencie, kiedy szukam jakichś podwykonawców czy kontraktorów, to często daję jakieś małe zadanie dodatkowe. To jest zweryfikowane przez agenta, czy jest zgodne z założeniami. Później są sprawdzane z CV-ki czy z jakiegoś formularza, czy ta osoba spełnia moje kryteria. Na tej podstawie podsumowanie 2-3 osób, z którymi powinienem porozmawiać. Wcześniej zajmowało to kilka osób, żeby ktoś tam zadzwonił, porozmawiał, dokonał jakiś assessment, zweryfikował, zadał jakieś pytania, zrobił jakąś ankietę
Teraz moja agencja jest w stanie wykonywać w trybie rzeczywistym bezkosztowo dla moich klientów też tego typu rzeczy wdrażam. No i oczywiście to badanie, to tak tutaj widzę już na czacie, czat rozgarzał, że to nie jest ciekawa rzecz, to jest masakra. No to prawda, to jest przerażające, ale to sami my sobie jako ludzkość zrobiliśmy, to my w ten sposób się zachowujemy, a AI czy inne badania naukowe były w stanie to po prostu wyłapać, że taką mamy skłonność do robienia rzeczy. No i nie wiem, czy z nami też tutaj mój klient jest, ale jedną rzecz, którą teraz robię bardzo ciekawą, to jest też monitoring floty. Dzisiaj akurat na tym siedziałem, więc to też jest bardzo ciekawe. Dzięki API możemy dobrać do DKV-ki, czyli do faktur kosztowych. Z CarTracka możemy pobrać lokalizację i przebiegi naszych samochodów. Następnie wrzucić to do Excela, z maila pobrać dane o na przykład noclegach, czy wszystkich kosztach związanych z jakąś delegacją i automatycznie robić takie rozliczenie takiej delegacji. To są rzeczy, które przygotowałem na dzisiaj. Teraz chętnie jeszcze odpowiem na kilka pytań. Zgodnie z obietnicą, jeżeli ktoś chciał iść na konsultację, to przygotowałem taką stronkę jak AI Captain, co jest takim trochę moim żartem, bo AI Captain, jak taki pirat krzyczący, AI, whatever, mnie to śmieszy, ale może tylko mnie. Więc stworzyłem sobie tego typu usługę, która nazywa się CAO, czyli Chief AI Agents Officer, czyli C-Level, w ramach którego masz możliwość zatrudnić mnie razem z moimi agentami, którzy są w stanie natychmiast zacząć dla Ciebie pracować i wykonywać te rzeczy. Tych agentów, których mam teraz zbudowanych, jest tutaj kilku, można sobie na tej stronie AI Captain poczytać, co oni tak naprawdę tutaj mogą robić, co potrafią już teraz robić i jakich tych agentów można dzisiaj zatrudnić. Ja zakładam, że jestem osobą, która jest przede wszystkim konsultantem, a dopiero później wdrożeniowcem. Moje specjalizacje to marketing, sprzedaż oraz AI, więc jeżeli chcielibyście tego typu agentów u siebie wdrożyć, to serdecznie zapraszam. Na stronie pokrywam trochę easter eggów, więc jeżeli Was to zainteresuje, to serdecznie zapraszam. Można sobie tą stronę czytać. Tak, ona jest całkowicie przygotowana przez AI i to właśnie w formie vibe codingu, a na końcu jest formularz kontaktowy, gdzie można mówić się ze mną na spotkanie. Najbliższe terminy są już na sierpień. Konsultacja pierwsza pół godziny jest zupełnie bezpłatna, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Jeżeli zastanawialibyście się, czy w Waszej firmie warto wdrożyć agentów AI, czy macie rozwiązania, które można wdrożyć, a ktoś tam po drodze o to pytał, to serdecznie zapraszam. Moja usługa dzisiaj cieszy się całkiem sporą popularnością, więc mogę zapowiedzieć, że jestem w stanie przyjąć dzisiaj jednego, maksymalnie 2 klientów, bo już mam overbooked do końca wakacji. Ale jeżeli chcielibyście, żeby moi agenci zaczęli dla Was pracować, to oczywiście serdecznie zapraszam.